Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku z informacjami o Jurassic World Evolution 2. Już tak niewiele brakuje nam do 500 subskrypcji, więc koniecznie zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić żadnej nowej informacji i żebyśmy stale się powiększali, bo ciebie nic to nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje do dalszej pracy. Dzisiaj pomówię o personelu, który pomoże nam dbać o nasze dinozaury, ale bez zbędnego przedłużenia intro i lecimy z materiałem. Zapraszam. Zacznijmy sobie od tego, czego nie widzieliśmy w jedynce. Od nowości, jaką jest MVU, czyli Mobile Veterinary Units. Jednostka działająca poza Paleo Medical Facility, bo taki budynek też ma się pojawić, a w nim wszystkie poważne urazy dinozaurów będą leczone. Oczywiście mowa tutaj o urazach takich jak na przykład złamania, ale na terenie wybiegów to właśnie mobilne jednostki weterynaryjne będą się troszczyć o zdrowie dinków. Za co będą odpowiedzialne? Ano, będą skanować stany zdrowia naszych podopiecznych, w razie potrzeby przy drobnych obrażeniach podawać im leki oraz szczepić je przeciwko chorobom. Bardzo uogólniając, przejmą część obowiązków rangersów z jedynki. Będzie można nimi sterować ręcznie lub po prostu przypisać im zadania do wykonania, tak jak to było w pierwszej części. Jedne gatunki nie będą reagować na ich obecność na wybiegu, natomiast inne mogą już być agresywne i będą atakować naszych medyków, więc zanim na niektóre wybiegi ich wpuścimy, warto tymczasowo uśpić dinozaura. Z podkreśleniem na tymczasowo, bo w odróżnieniu od jedynki dinozaury będą same się tutaj budzić po narkozie. Skoro już przy narkozie jesteśmy, to przejdźmy do następnej jednostki, którą będziemy się posługiwać, a mianowicie jest to znane ACU. Czy jak oni to teraz nazywają, jednostki przechwytujące. Będą odpowiedzialni za usypianie dinozaurów na wolności oraz bezpieczne transportowanie ich na wybiegi. Będą też wsparciem z powietrza dla naszych medyków. Na niebezpiecznym wybiegu będą usypiać dinozaury, żeby lekarz mógł się nimi zaopiekować, gdy ten będzie nieprzytomny. W przypadku lagun i ptaszarni ta sama grupa będzie używać do tych zadań dronów. I tutaj również możemy sterować ich jednostką samodzielnie lub po prostu wyznaczyć im zadanie. Skoro ACU jest wsparciem dla MVU, to również będą oni pełnić rolę powietrznego wsparcia dla naszej trzeciej grupy. Znani i lubiani Ranger Team. Najprościej mówiąc, są to zwiadowcy. Wraz z nimi otrzymamy nowy budynek, coś w rodzaju stacji diagnostycznej, co nazywane jest przez twórców jako ośrodek reagowania czy posterunki. Gdy zwiadowcy przyjadą sprawdzić odczyty z takich posterunków, dowiemy się o wszystkich statystykach, potrzebach czy poziomie komfortu dinozaurów w okolicy tego posterunku. Dlatego warto będzie stawiać je gdzieś na wybiegach, żeby ich zasięg łapiał jak największą ilość osobników. Fajną sprawą jest przypisanie zwiadowcom, jakby to powiedzieć, pewnych tras, po których będą oni jeździć, i po przypisaniu im kilku posterunków, co najważniejsze, będą oni mogli to robić automatycznie. Czyli co jakiś czas bez naszej interwencji sami z siebie wyjadą z bazy na patrol. Oczywiście, tak samo jak w przypadku MVU, będziemy mogli przypisać do danych zwiadowców wsparcie z powietrza, jeśli ci będą musieli pracować na niebezpiecznym wybiegu. A jeszcze fajniejsze jest to, że w momencie, w którym taki zwiadowca rusza na zaplanowaną niebezpieczną trasę, to wcześniej również możemy do takiego zwiadowcy przypisać zespół ACU, żeby ich osłaniał i za każdym razem, gdy będą oni jechać do posterunków, to automatycznie ACU również wystartuje z bazy. Tak samo jak w jedynce, rangersi będą również odpowiedzialni za uzupełnianie karmników oraz naprawy budynków czy ogrodzeń. Jeśli mają zaplanowaną jakąś trasę, a my im przypiszemy naprawę czegoś, to on rzuca swoją trasę i jedzie naprawiać, a po skończonej naprawie sam wraca do swojego zaplanowanego patrolu. Oczywiście, tak samo jak w przypadku poprzednich grup, tutaj również możemy nimi sterować, a w sytuacji, gdy zostaniemy bez pieniędzy, to będzie można cykać u nich zdjęcia, tak jak to było w jedynce. System dosyć ciekawie rozbudowany, jest to ciekawa odmiana, duża różnorodność wymuszająca na nas większe skupienie nad planowaniem ich działań i tras. Będzie się teraz trzeba mocno zastanowić, jak ułożymy wybiegi, żeby na przykład jeden patrol zajął się łagodnymi roślinożercami,
gdzie nie potrzeba wsparcia, a żeby drugi patrol mógł pojechać do mięsożerców razem z zespołem ACU w razie kłopotów. Podoba mi się, jaram się, lubię takie smaczki i generalnie 3 razy na tak. To by było na tyle w dzisiejszym materiale. Koniecznie zostaw subika na kanale, żeby nie pominąć żadnej informacji, bo jak mówiłem na początku, zbliżamy się do 500 i to raptem 20 osób dzieli nas od połowy 1000. No a poza tym ciebie to nic nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje do dalszej pracy. Tymczasem ja będę się z wami żegnał. Na razie, trzymajcie się, piąteczka.